Aż jakby młotkiem tłuc. Kamerę przypalisz, bo jesteś przy gorącym żelazie. Chcesz szkolić. Nie, szkolić nie gdzie, ja tam panie. Ale to co by pan zrobił, jakby pan całą pracę skończył? Do baru bym poszedł. I awanturę uczynił. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. No przyjechał młody chłopak Michał. Dzień dobry, jestem Michał. Na ten moment studiuję. Jestem znany z tego, że tworzę swoją siłownię w garażu, trochę trenuję, występuję na zawodach i dłubię sobie coś w garażu. Wiadomo, że nie w takiej ilości i jakości jak pan Romek, dlatego dzisiaj przybyłem do pana Romka, aby zdobyć pomoc w pewnej dziedzinie. Z takim sportem jak sztangi czy tam jakieś ciężarki, to trochę powiem, w wojsku, jak służyłem w wojsku 2 lata służby czynnej, to był kącik taki siłowy, siłownia taka, gdzie można było, kto chciał w wolnych chwilach między zajęciami, no to można było iść sobie tam poćwiczyć. Chodziłem tam, oczywiście tam były sztangi, tam były hantelki, no. Zresztą to było nawet wymagane do ćwiczeń ogólnowojskowych, żeby ileś razy ten tam ciężarek 17,5 kg do góry, prawda? Nad głowę? Tak, nad głowę. Trzeba było podnieść taki i do góry. Tak i do góry. No to było wymagane. No a kto po prostu... I oburącz na jedną rękę i na drugą, na zmianę, czyli 2 takie hantelki i na zmianę. Raz jeden, raz drugi. To akurat hantelki też mam, to panu pokażę, bo przywiozłem, aby się pochwalić. 17,5? Mam mniejsze, mam 15. Idziemy zobaczyć. Ja w ogóle, panie Romku, przyjechałem do pana ze Szczebrzeszyna. Kojarzy pan taką miejscowość? Strzebrzeszyn, no, w Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Dokładnie, dokładnie, z takiej taka miejscowości stara właśnie. bajka. Panie Romku, mam tutaj trochę takich siłownianych gratów, to Tak, później je tak. pooglądamy. Tak, A dzisiaj mam taką prośbę do pana. Tu przywiozłem trochę prętów. tak. Potrzebowałbym wygiąć pręt prosty, w ten sposób zrobić na nim takie wygięcie, żeby zrobić taką sztangę, żeby sobie pogłębić zakres ruchu na różnych ćwiczeniach. Tak, żeby na przykład nas nie ograniczała klatka piersiowa, żeby można było jeszcze wejść głębiej. Takie wygięcie będziemy musieli wykonać. Myśli pan, że to jest realne? Zrobić to? To realne jest, to trzeba palenisko zapalić. Na zimno tego się nie zrobi, bo to ten materiał już widać po materiale, czy to była zwykła stal, czy stal lepszego gatunku, jakaś tam sprężynowa, coś z takiego gatunku, no, nie ma szans. Może to jest, wygląda mi na to, że ta jest może zwykła, bo nie wiem, musiałbym takiej spróbować. No ale to też na zimno, to chyba, że na prasie. Na prasie o bardzo dużym nacisku. Co to ma, ile to ma? 25, 27 czy 30, ile to ma milimetrów? Ten ma chyba 28, a ten ma 30, tak mi się wydaje. Mam taki jeden. Tutaj mam taką sztangę, którą możemy przerobić. Taki mam, taki mam. A czemu ją przerobić? Chodzi właśnie o to takie wygięcie. To ta ma być prosta, a ta gięta? Nie, z tych dwóch jedną musimy wygiąć, tą, Aha. którą pan zadecyduje, że wyginamy. Rozumiem. Ja musiałbym to po prostu spróbować takie, bo ja nie wiem, co to jest. Czy to jest stal zwykła, czy sprężynowa? Tu nic nie pisze, nie ma żadnego symbolu, nie ma nic. Bo że to jest stal ze zwykłego gatunku, to będzie łatwiej ją wygiąć, no ale też to trzeba ognia, po prostu na zimno tego się nie zrobi. Chyba że na prasie, o dużym nacisku. Także panie Romku, co pan o tym myśli? Co Jesteśmy myślę? w stanie to zrobić? Jesteśmy w stanie to zrobić. Jakby się udało ogień zapalić, choć jest dość wiecznie, to w palenisku no jest szansa, jest. Uwaga na głowę, żebym kogoś czasem nie uderzył niechcąco. Kurczę, aż dziwnie się czuję, witając u pana Romka w warsztacie. Spróbuję, co to jest za stal. Tak delikatnie. Zwykła stal to jest. Nie wydaje się chyba jakaś ultra taka mocna. Ten punkt jest niehartowany, bo to nie jest hartowany, to jest ucięty kawałek zęba po prostu od maszyny rolniczej, jakiegoś przytrząsacza i nie jest hartowany. Także gdyby była bardzo twarda, to już on by już po prostu usiadł. Wygląda mi na zwykłą stal.
Dobra, ale i tak do ognia trzeba, bo inaczej to grubość swoje robi. Może być z tego sztanga oczywiście, bo to ma swoją wytrzymałość, no ale żeby to wygiąć tak jak Michał chce, no to niestety trzeba zapalić palenisko. Za gruby ten pręt jest. Tak, za gruby jest pręt, nie ma co podchodzić do tego. No jeszcze możemy zrobić taki test. Odkręć szczękę i madła. Czekaj, trochę nawet tak, żeby było... Dobra, ściśnij. Ona ma swoją po prostu sprężystość przez to, że jest gruba. No to wiadomo, że człowiek tego nie wygnie na zimno, no nie? Mogę panu troszkę pomóc? Czekaj. Gnie się trochę? Gnie się wybuch? No. No tak jakby się Czekaj. coś miało Ale dziać. tak jest, to jest... Sprężynuje chyba po prostu. Trochę, ale już się wygięła trochę, wiesz? Już straciła na równości. Możemy jeszcze spróbować, wiesz, trochę? Już jest krzywa. Wygięła się rzeczywiście. Tak, ale rozumiesz, żeby wygiąć tak jak ty chcesz, to na zimno tego nie zrobimy. Ile tu masz zapisane? Który wymiar dokładnie chodzi? Ile tu masz zapisane? Ten wymiar tego gięcia, tej odległości. Ile tu jest? 10? Tu mamy 34. No. Tak, no nie mam kąta. No tutaj jest, no 10, powiedzmy, że 10. No 10, tak. 10 centymetrów. No ale takiego kształtu nie uzyskamy, jak to się mówi. No weź teraz tak 10 centymetrów, zobacz. Szczęka ma 15, bo ja znam te imadło. To jest kowalskie imadło 150. Ale ten wymiar, no załóżmy, zrobilibyśmy tu 15, no nie? Przypuśćmy, no nie? Ale zgiąć to od 15 na te 3, ile tu jest? 39 na dole? Ale tu jest 34, 10. 10. Ale tu jest 10. No tu byśmy zrobili 15. 34 w środku. Palenisko. Tak nie damy rady. Bo jedynie moglibyśmy na zimno zrobić z niej łuk. Czyli palenisko do roboty. Roti! Sieć! Bo na dworzu zimno jest jak diabli. Przyznam, że pierwszy raz w życiu widzę palenisko. Już może panu pomogę. Nie trzeba. Okej, tu jest dmuchawa, tak? Wentylator, tak. Wentylator. Co pan teraz robi, panie Romku? Żużel trzeba wybrać. To się nie będzie palić. To się nie będzie już palić. To już prawie wypalone. To już w ogóle jest wypalone. To się nie będzie palić. To tylko będzie szlakę robić w ogniu i blokować dostęp powietrza. To taki żużel się zrobił? Tak, to się zrobił, to jest żużel, po prostu żużel. Trzeba będzie przyjąć oczywiście nowy koks, bo tym się nie zrobi. To jest za mało, żeby to nagrzać. Dobrze widzę, to jest obciążnik? Tak, Z Ursusa? 4011. Okej, właśnie No tylko, zauważyłem. że dyszę zrobiłem. Bo dyszę zrobiłem z odważnika 10-kilowego. Chyba z 10, tak. Też już się ona wypaliła częściowo i tu się wypalił otwór, no nie? No i co? Należało go, jak się go tu robiło od nowa, trzeba było go przeciąć na 3, bo ono temperatury, chociaż zawsze zostawiało się zagarnięte po paleniu, no i żeby nie odkrywać. Bo jak dostaje powietrze żeliwo, raptem się przestudza, to pęka, ale pomimo wszystko z czasem robiło się na tym kilkadziesiąt lat, no to pękło. Po prostu pękło, wypaliło się. A obciążnik chyba sam w sobie jest taki kruchy dosyć, czy nie? To znaczy, tam dają najgorszego tego żeliwa, tylko obciążnik. Obciążnik. Kurczę, aż dziwnie się czuję. Zawsze oglądało się na ekranie, a dzisiaj tak na żywo wszystko się widzi. Dobra, trzeba przynieść worek koksu, bo tam nie ma co nawet z wiaderkiem iść. Ale wiatr, ale wiatr. Wieje. Trzymaj. Wieje bardzo. Aż nie daje rady utrzymać. Tak, siła duża. Dobra, no widać, że chłopak silny. W jednym ręku worek koksu niesie. W końcu na coś się przydam. No tak. Dobra. Nawet tylko zaraz. Czekaj, puść mnie tu. No myślę, że z 25 kg może ważyć. Tak, może ważyć, na pewno waży 25 kg, może ważyć. No i dobra, zostawić go tu normalnie, ja przyniosę teraz drewno na rozpałkę i zapałki, bo nie mam przy sobie zapałek. Ja.
widzi się zawsze na wideo pana Romka i widać, że pan Romek chodzi, szuka i mogłoby się wydawać, że internet, że pokazywane w internecie, ale po prostu tytan pracy. Chodź tu. Tytan pracy. Jarek? Cześć Roki, chodź. Chodź. Ty mnie nie znasz, ja cię znam. Co? Psiuniu. Psiuniu. Ale ty fajny jesteś, ja mam takiego killera, wiesz? Byś się z nim polubił, widzę. Bo on też tak mi zawsze skacze na kolano. Chodź, tu. On tak zawsze do mnie idzie. Chodź. O, on widzę, poznał kamerzystę. Chodź. Idziemy do pana Romka, trzeba pomóc, bo pan Romek mnie wygoni zaraz. Jak będę się z psem bawił. Panie Romku, ja bardzo chętnie pomogę. Nie, co tu pomożesz? Trochę rozpałki wziąć? Proszę. Masz te długie przerąbuj na pół. Dobrze. Na pół. Wiesz jak to się robi. No zobaczymy, czy ja podołam. Tu, tak? No. Aż takiego cela jak pan Romek nie mam. Ale siekiera widzę ostra jak brzytwa. No i dobra, to nam zapali. Wystarczy? Tylko może najwyżej dla utrzymania ognia to znaleźć gdzieś taki grubszy kawałek, że później w razie ogień utrzymać. Umie rąbać. Zdolny chłopak. Idziemy. Chociaż kiedyś obciąłem. Tak? Ale to, no kiedyś... I co, przyszyli? Nie, O kurde. załatwiłem. Ale to w heblarkę akurat włożyłem kiedyś. Ja to w dzieciństwie straciłem. Ja w sumie też 4 lata temu. Heblarki. Idziemy tu. Także wiem, co pan Romek czuł, ucinając sobie palec. Nic przyjemnego. Tutaj akurat nie mam jednego paznokcia, taki jest trochę krótszy, tyle sobie skasowałem. No tak z daleka to nie widać, ale była przygoda. Także jakieś doświadczenie jest. Nauczka na przyszłość na pewno, bo teraz już się bardziej uważa z takimi rzeczami. Będziemy rozpalać ogień. Takimi drobnymi pewnie. Nie chcę się też aż tak rządzić, bo pan Romek mnie wygoni, zobaczy, że źle robię. Wybierzemy takie najmniejsze na rozpałkę. Są różne typy sztang, są sztangi olimpijskie, do trójboju, do dwuboju, a to jest taka zwykła sztanga wygięta, żeby, tak jak wspominałem, sobie ten zakres ruchu zwiększyć. Panie Romku, trochę takich drobniejszych wybrałem. Dobra, tu nakłaść po prostu nie muszą być drobniejsze, bo ja i tak szmatą to zapalam, wiesz? Aha, dobrze. To musiało być idealnie suche. Z kotłowni, a to tam wiadomo, wilgotność powietrza jakaś jest. Czuć właśnie jak kłamie, że tak troszkę nie są aż takie na wiór. No nie są na wiór suche, nie, bo jest wilgotność powietrza, a drewno jest takie hydro. To chyba takie jak tampan miał i madło. Też takie porządne, kowalskie. Dobrze widzę? Kowalskie. Nie chcę też za panem Romkiem tak ciągle chodzić, żeby pan Romek się tak nie czuł, aż dziwnie. Wiem na przykład po swoim tacie, jak on coś robi, to też zawsze trzeba mu pomóc, ale tak, żeby nie przeszkadzać. Trzeba tak odpowiednio. Przyznam, że ciekawy sposób na ucięcie szmatki. To taki kowalski, panie Romku, sposób. Taki kowalski, tak kowale szmaty ucinają. No dzisiaj chłodno, zobaczymy, czy się uda. Panie Romku, będzie od jednej zapałki, czy nie? Musi. Jak nie będzie od jednej zapałki, to nie kujemy. Nie kujemy, rzucamy robotę i odchodzimy. I jedziemy do baru. Na szczęście od ponad 50 lat się panu zawsze zapala od tej jednej zapałki, bo... Nie był w barze. U nas jest taki jeden mądry na wsi, on zawsze mówi: ze mną jak z dzieckiem, za rączkę i do baru. A lubi do baru zachodzić? Lubi. Dobra, na ziemię go. Ile takie palenisko potrzebuje czasu, żeby się rozpalić? Kilkanaście minut. I teraz ja przyniosę młotek i mam ten Marker. zaznaczenie. Tak, 34. 34, no to będzie tak, równo. 34 na pół. Po 17, tak? Skoro tutaj mamy 34, tutaj jest 10. Tak.
Tutaj mamy 30, 59 minus 34. Tutaj chyba większy kąt jest. Też nie chcę panu Romkowi źle powiedzieć. Tak sobie myślę, bo jakbyśmy policzyli tę odległość tutaj, to bylibyśmy w stanie stwierdzić, tylko czy ja dobrze myślę, jeżeli byśmy policzyli tę odległość tutaj, to mniej więcej byśmy wtedy mieli taki wymiar, że moglibyśmy sobie go wrzucić na ten drut. Moglibyśmy mniej więcej metrem policzyć bez mierzenia kąta, ile tutaj ma być. Będziemy giąć na przykład na 12. A jeżeli nam, czekaj, bo i madło może nam uciekać, wiesz? Chyba założymy jakąś długą rurę, ja będę giął, a ty z drugiej strony przytrzymasz. Bo ja na przykład mam taką sztangę tam w drwalce, taki materiał mam, no nie? Jak z przeciwnej strony byśmy założyli, bo to trzeba przeciwdziałać temu, bo nawet tam ucho jest przykręcone na szynie. Tam mogliśmy giąć, ale to też trzeba by coś wbić, bo jak czasem kiedyś gięłem ucho do nadczepy tira, toż to taki resor, kurczę, dosłownie taki, chyba z 20 parę milimetrów grubości, no weź ucho z tego zagnij. Na tej samej, ale słuchaj, to tam nie jest ważne, tak. Ostry ci ucieknie. Do szczęki musiałbyś mierzyć. Od szczęki musiałbyś zmierzyć, Michał, tu i w tej samej odległości i tu. Od szczęki, Okay. widzisz? Tak jest i na tej samej wysokości, co mniej więcej wychodzi, czy nie? Tylko, że widzisz, nie wiesz, jaka tu jest odległość, tu i tu. Słuchaj, Michał, czy to jest istotne? To właśnie nie jest istotne. Aby było to odgięcie. Tak, aby było to odgięcie, aby było to nas o pogłębienie. To, żeby Tu i tu ma być równoległość, a no i te kąty, ten i ten muszą być mniej więcej no podobne do siebie. Tym drutem wymierzymy, po to jest ten drut. Rzucimy ten drut, wiesz, tam, tylko dobrze by było, żeby on był dłuższy, bo tak on będzie nam w ręce parzyć. Ale tego weźmiemy jakimiś tam, wiesz... Szczypcami? Jakimiś szczypcami płaskimi, wiesz. Akurat szczypców u pana nie brakuje, coś tam znajdziemy. Które Panie Romku, jeszcze zapytam, a wiertło 30 pan ma? 30? Mam. Bo mam jeszcze 2 podkładki i chciałem zrobić tam na tym projekciku, widać. Tutaj są jeszcze takie 2 ograniczniki i mam 2 podkładki i chciałem właśnie z tych podkładek zrobić takie ograniczniki, tylko podkładki mają dziurę 16, otwór. Dobra, zobaczymy, a jak nie, to znajdę coś takiego. Drewno się spaliło, koks się wpalił i będzie się fajnie żarzyć, do białego można rozpalić. Wiadomo, to palenisko też ma laty dziurawe, mam zamiar gdzieś dorwać obciążnik i zrobić nowe. Jak dożyję, to zrobię. Widzisz, można to giąć tu. Może nie pójdzie, wiesz? Zależy na ile nam będzie oporować ciepło. Ja nigdy z ciepłym materiałem nie pracowałem. Wiesz co, zrobimy w ten sposób, żeby tu za bardzo nie kombinować, to tu wbijemy jedną lom, czy szpilkę. Giąć na przykład wbijemy w tą stronę, bo tu więcej miejsca jest, no nie? Tu założymy i gięcie. Tak, w tamtą stronę. Tu i tu mamy wbić. Będziemy giąć tutaj, tak? Tak, Tu? czyli tu. Czyli... Tego loma wbijemy, tu będzie bezpieczniej. Tu, czekaj. O, tu będzie największa siła. Zrób trochę dziurę tak w ten sposób. Tu mam te podkładki. Tak, oczywiście. O, może troszkę. Prosto. Dobra. Idzie miętko, cholera, uważaj z kamerą, uważaj, bo ucieka za bardzo, wiesz? Idzie w ziemię jak w masło. Panie Romku, jak my później go wyjmiemy? Wyjmiemy go, to słuchaj, wyjmiemy go. Dobra. Ja mogę pomóc. Nie mogę ścisnąć ręk, bo mam pęknięty palec, wiesz? To ja mogę pomóc. Kciuk, nie, jeszcze trochę. Masz, bij. I staraj się, wiesz co, chodź w tą stronę, chodź tu z tej strony teraz bij, bo będzie ciągnęło na tamtą stronę. Dobra. Czyli jak mam bić w którą stronę, żeby... Tu masz stać, gdzie ja. Okej. Czyli do siebie. Ona zgnita jest, wiesz? Nie szkoda jej, to jest złom. Nadawałby się na pomocnika Kowala. A później wyjmiemy, to słuchaj, tamta rura może zostać. Bo ona nie przeszkadza, tylko ten zabierzemy łom, bo łomu szkoda, żeby tam, wiesz, bo się przydaje, no nie? Tutaj. Tak. Dobra, zabierz miarkę, ja tu zaznaczę. Nie spali się? Nie powinna wylecieć. Położymy go do kantu, tak? I tutaj co, 2 punkty, no nie? Tak. Zaczniemy od środka, na przykład tak o. Czekajcie, jeszcze poprawimy, trzymaj, bo jak jest znak, to wtedy dobrze poprawić, no nie? Niech będzie przy kancie, tak. I jeszcze
No i co, widoczny jest, Widoczny, bardzo dobrze. dobra. No i dobra. Panie Romku, ile taki metal teraz musi poleżeć w takim palenisku, żeby zmiękł? Trzeba pilnować, bo spalić to nie sztuka. Ile? Już się robi, zmieni kolor. Zmienia już powoli. Grzejemy go do białości, czy... Nie, do białości nie trzeba, nie. Dobra, uwaga. Kurczę, ja myślałem, że tu z kilkanaście minut się to będzie robić, a tu widzę chwila, moment. Trzeba mały młotek, by sięgnąć, bo znaku nie widzę ostatniego. Czekaj, Panie czekaj, Romku. małym młotkiem grzebnąć. Tu leży na tym, tu, daj. Bo to wiesz, zędra jest. Gdzie ten ostatni punkt jest? Widzisz jak to zmylne jest? Tutaj jest. Tu jest Tu ostatni jest. na pewno, tak? Tak. Dobra, czyli na punkcie, tu. Tutaj, dokładnie. No i dobra. I gniemy. Co robimy? Bierzemy tę rurę, czy... Gniemy. O. Widzisz jak ładnie idzie? Widzę. Bez stuknięcia. Co, do 45 stopni? Tak myśleliśmy, do 45. To wiesz, daj teraz ten drut przymiar, leży na palenisku. Szybko. I kleszcze małe. Pomocnik potrzebny. Nie tak przykładasz. Ty musisz mieć go na tym metalu równo. Za dłuższy koniec. Za dłuższy. Za dłuższy koniec bierz tak, o tak pod kątem przykładaj. Masz na równi złożyć z tym. Nie tak. Ręka ma być równolegle. Aha, tutaj. Widzisz? Dobra. Jeszcze za mało zagięte, tak? Tak, za mało. No to widzisz, trzymaj. Widzisz, do czego jest pomocnik potrzebny? Do druta. Do druta. No co, robi się dość? Jeszcze, panie Romku. Dobrze. Musi pan rzucić okiem. Dobra, w razie coś to mocno poprawimy. Dobra, uciekamy. Dobra, ja sobie poradzę. Nie rusz. Teraz szybciej nagrzeje się, bo on już ma temperaturę. Tak, czekam. Mam zaglądać. Dobra, pan Romek kazał, jak się zrobi czerwony, wyłączyć wentylator. A więc wyłączamy. Chwilę przytrzymamy jeszcze. Dobrze, że palenisko się pali, to ciepło dzisiaj przy tej pogodzie, nie? To jest moja pierwsza styczność z takim, powiedzmy, kowalstwem bardziej profesjonalnym. Tyle, co się w domu robiło, czasami coś się wyginało. Zakładaj rękawice. Dziękuję bardzo. Pan Romek mnie skrzyczał, że nie założyłem sobie nic. Widzę, dostałem nowiutkie. Młotek mały tam jest, żeby zędrę zerwać. Dobra, w drugą stronę lecimy. Czekaj. Nawet tak? Nie. Śruba będzie przeszkadzać nam, cholera. Czekaj. Kurde, widzisz? Jakie to podchwytliwe? Tak. Tu, dobra. Kurde, przeszkadza nam nakrętka, ale to nic. One od środka są. Michał, one od środka znaki są. Gdzie jest? Tu znacz. Słabo A widać. czemu tak? A nie do pana jeszcze? Ja go nie widzę już w tej chwili. A to ja mam giąć? A nie pan? Ja No mam to do gdzie- pana, to do pana. Tak, mniej więcej, no nie? Ale to będzie za dużo, panie Romku, bo to tu nam się wygnie. Dobra. To jeszcze do pana, bo znak jest, panie Romku, o tutaj, o tu. Czekaj. Już nie ma czasu. Ja tutaj trzymam. Najwyżej znak poprawimy, wiesz? Teraz nam się to rusza. Panie Romku, może tę rurę panu damy? To nic. Jeszcze trochę. Kowadło przeszkadza, ale prawie doszło. Jest? A można je przesunąć, czy nie? No, słuchaj, nie ono wkopane. Jeszcze minimalnie, damy radę. Tak. Jeszcze trochę. Kurde, no. Jak na czymś. Dobra, rzuć. Niech leży. Algo 6. O, nie wiem, czy nie przeholowaliśmy? Chyba trochę przychodzi. Trochę przeholowaliśmy. Już. Już jest. Jest, dobra. Teraz znowu chyba w drugą stronę. Ale... No co? Czekaj, ten koń jest zimniejszy. Nie spal rękawic. Panie Romku, jeszcze musimy troszkę. Dobra. Gniemy teraz w drugą stronę, tylko trzymaj ja punkt. Tylko nie wiem, czy poprawię teraz. Nie, widoczne są, dobra. Uciekać, bo już dobrze się nagrzało. Dałby pan troszkę do mnie? Tak? Kurczę, blade. Nie widzę. A tak może proszę troszkę, o Tak? One tu były, nie? Z tej strony. Tak. Masz chociaż jeden? Tu jest jeden. No. Tu widzę jeden, a drugi...
A gdzie był drugi? Czy on w tą stronę był? O, tu jest, o tutaj, Tu tutaj. jest, tak? Tylko my najpierw mamy ten giąć, o ten, panie Romku, Tak, środkowy. tak, środkowy. To, o tu, o tu. Tu. O tutaj ja go widzę. Troszkę nam... Dobra, tak musi być, no co? Do siebie trochę do siebie, tak? Dobra? No i teraz co? Mierzyć trzeba. Niech leży tak, niech leży. Za bardzo się na okrągło zagięło, cholera. Widzisz, jak to jest zmylne? Próbujemy wziąć. Czekaj, ja ściągnę, wiesz? Tak, złap za ten koniec, tak? I lecimy. Lecimy, przekładamy go. Za nakrętkę, tak? My musimy go... Czekaj, kurde, chrzani nam ta nakrętka. Co jeszcze dalej? Jeszcze dalej. Tak? Żeby on jest na punkcie? Tu jest punkt, tu, To ciut w moją stronę. tu. Tak jak trzymam obcęgi, To dobra, szybce. ciut do mnie. Do pana. Nie puszczę na... Dobra, ciągnij. Krócej rurę weź, tak? Tak? O, tak. Jeszcze. Tak jest, do obory poszło. Trzeba uderzyć go tutaj, trzeba go wyprostować. O tutaj, o tu, trzymaj. Stawiamy na koladło. Chyba trzeba nagrzać, wiesz, i spróbować Iwanę zablokować, wiesz. Kamerę przypalisz, bo jesteś przy gorącym żelazie. Dobra. Będziemy pralką kręcić. Dobra. Maszynką do mięsa. To wiesz co, dobra, puść to. Tego nie trzeba trzymać, puść to. No i teraz, rozumiesz, miało być w tamtą stronę. A to ja mam ruszyć? Tak, ty. A czekaj, kurde. Według tamtego. I co, pasuje? No i jest perfekt. No i dobra. Nie ma co wymyślać. Wiesz, strzelać z tego nikt nie będzie. Nie. Mój też tak mówił. Dobra, trzymaj co trzymasz, kładź to na tym. Czekaj Michał. Bo to jest, wiesz, to jest z drwalki. Bo ja na to przykręcam do stołu przymiar. Jak piłuję deski na jakąś szerokość, wiesz, to zaniesiemy to do drwalki. Proste jak strzała. Tak, bo to wiesz, dobry materiał. Ale też to jest zwykła stal. Zwykła stal, no tylko że ma swoją, wiesz, jak to się mówi, moc. Bo to jest tu, dawaj tu. Ja to zakładam, wiesz, w profil, jak robię deski, muszę piłować jakieś na przymiar, to o tu. To mi służy, wiesz, stawię to na stole. Wracamy tam? No wracamy, o tu masz. O Kliny jeszcze pan widzę ma. Robotę i mojej roboty. Sam pan robił? Tak, Ale z czego takiego klina się robi? no z czego? Nie z plasteliny. Prowadzę- Ile masz subskrybes? 40 000 na YouTubie, na TikToku 140 Aha, subskryberów. już 40 000 masz. No. Na YouTubie tak. A ile lat jesteś na kanale? Nie, lat nie, to ze 3 miesiące, ja dopiero zaczynam. Aha, zaczynasz, to dobrze ci idzie. Tak, wydaje mi się, Dobrze. że ten przyrost jest w porządku, Dobrze, patrząc. No, bo ja jestem 1,5 roku na kanale. Od maja zeszłego roku, 14 maja kanał ruszył. Spotkowy widzę pan sobie zrobił. No tak, przydaje się podkowa. No nie, jako Fajna sprawa. To też rigiel mojej roboty. Ten rigiel to ma lat, wiesz, z 50. Służy, widzisz. Oglądałem film, jak tam pan Krytykowali mi, że rigiel mocny, ale drzwi zgniły, ale już tam w stodole stoją deski, widzisz, na drzwi. Tu, tam poustawiane wszędzie. Na wiosnę zrobić drzwi. To pracy u pana jest, można przyjeżdżać i pracować dzień i noc. Roboty jest do cholery. Ale to co by pan zrobił, jakby pan całą pracę skończył? Jak pracę skończył? No jakby pan wszystko zrobił, co trzeba zrobić. Do baru bym poszedł. I awanturę uczynił. Dobra, to zostawiamy. I to bierzemy, tak? No to bierzemy. No. Dobra, ten rower zostawiamy. Tak, tam już coś Dobra. wiesz. Ja nigdy nie byłem miłośnikiem kolarstwa. Trochę waży, Waży. ale wózek swoje odciąża. Tak. Chcieliśmy to- Nie, no to jakbyś miał to nosić, to byś się napieklił. Może sztangę najpierw, bo ona... Dobra, to zresztą tam, bo ona wadzi. Po ile one mają? Te mają jakieś 14 kilo. Każdy. Ten będzie miał? No to w sumie 34. Tak. Mam jeszcze 2, ale już nie brałem tamtych. Bo to takie same jak te.
Tak, to tak. Kurczę, trochę tego sprzętu jest. Jest. Ja tak zbierałem. No i co robimy? Ja to chciałem w ogóle panu taki zamysł w ogóle przekazać, po co my to robimy. No. Wiadomo, całej siłowni nie wezmę, bo bym musiał przyjechać do pana tirem i chciałem taki chociaż zamysł panu pokazać tego, co tam mam w tej siłowni. Tyle masz tego żelastwa tam, że tirem musiałbyś. No i dziś tę rękę jeszcze mam, to znak, że kiedyś ćwiczyłem, bo mam to, zaznacza się, no nie, ale jak zawsze systematycznie ćwiczyłem, co wieczór na łóżku, poręcze były takie żelazne na łóżkach i tak się tłukło. I mnie to nie boli. Ja bym tak nie zrobił. A zrób tak, no spróbuj, ale spróbuj. Ale no spróbuj. No to, Mocniej, mocniej. no już tak czuję, że tego. Boli? Ale pan jak tłucze, to jakby młotkiem tłuc. Aż jakby młotkiem tłuc. Bo czasem chodził dowódca i sprawdzał, jak tam jest, czy wszystko jest w porządku. No i miał prawo, jak to się mówi, czy oficer dyżurny przyszedł, zajrzał na jednostkę, no a tutaj trach, co to za tłucze? Kiedyś zapalił wszedł, co tu za stuki? A tu kolega ręce ćwiczy. A, no jak ćwiczy ręce, to dobrze, taki może w wojsku się przyda. Mógłby jeszcze szkolić. Nie, szkolić nie gdzie, ja tam panie. Ja w wojsku ćwiczyłem trochę, no nie? No wiadomo, na biceps to tak było. Tak. A na triceps za głowy. Dokładnie. Za głowy, no. No i Zgadza co się. później jeszcze? No były tam te takie teściki, no nie mówię. Szkoda był taki sam, ale kiedyś znajdę, bo czasem walają się na złowie takie czwóreczki. Bardzo fajny, taki zgrabny No hantel. tak, takie były kiedyś, tylko takie były. Bo to już jest nowość. Fajne. To już później było robione niż ja po służbie. To pan ma swoje, ja teraz panu pokażę, jakie ja panu przywiozłem znaczy- pokazać. To wie pan, to jest też ze złomu podniesione, na złomie były. Panie Romku, ja chciałem panu No. właśnie pokazać część jakichś takich swoich sprzętów, co stworzyłem. Tu jakieś takie najzwyklejsze paraletki. To są takie uchwyty, żeby robić pompki. Żeby No. na przykład nie stawiać rąk na ziemi, tylko można Aha. sobie postawić tak No. Aha, i tak, w ten sposób. To jest Aha. coś takiego, prosta zasada. Fajne. Rurka fajne, no tak. i drewienko. Żeby nie stawiać. To się stawia tak, no nie? Tak, do pompki Tak. po prostu. Tak? No i tak jak pompkę. O, Panie ciężko. Romku, pan jest niesamowity. Niesamowity jest pan Romek. Ciężko. To jest człowiek ale od- niezliczonej ilości talentów. Ale od zeszłej zimy nie robimy. Dychę waży chyba, nie? Tak, to jest dycha. Aha, w ten sposób. Oj, można sobie tak wrzucić na przykład. Tutaj tak prowizorycznie, bo nie mamy wyciągu. No. I przez to. Aha, I razem nam z ręką chodzi przez to. aha, rozumiem. Że nie jest stałe, bo by nam wykręcało nadgarstek. Rozumiem. Coś takiego, 10 kilo. No, ale ciutko, co to dla pana? Nie, panie, już ja jestem słaby, cholera, to. Kiedyś to było, wie pan, siła. Jeszcze powiem panu tak, te 4 wypadki, co miałem żebra połamane i nieraz wszystkie gwiazdy widziałem, to one mi siły nie dodały. Co, lewą rękę mam na bicepsie silniejszą niż prawą? No To tak było- wychodzi. Tak wychodzi na to. A czemu, to nie wiem. Może więcej pan pracuje lewą? No lewą mi idzie całkiem lekko, a prawa gorzej. Panie Romku, pan cały trening zaraz zrobi. To właśnie do tego te rączki służą. Bo jakby było stałe... A jakby zobaczymy. A nie, to jakby skrócił, to by było efektywne. Dobra, tak ma być od ziemi, no nie? Rozumiem. No można skrócić, wtedy będzie tak jakby bliżej nas ten ciężar w teorii. No dobra. Taka grubsza rączka na przykład, do tego samego, żeby trenować chwyt. Tutaj na łożyskach zrobiona właśnie też w ten sposób, żeby Ale- robić, tylko po prostu trzeba ściskać, dobrze ściskać, no bo wiadomo, cieńsza. Bardzo zadziwia mnie, że przecież nie masz takiej aż dużej dłoni. Ja chyba mam większą dłoń. No chyba ja mam większą dłoń, trochę szerszą mam dłoń, tak? Tak, ma pan szersze palce, takie widać, masywne. To z tym będzie lepiej czy gorzej? Gorzej. Gorzej. Trudniej, bo trzeba trzymać ten uchwyt. Gorszy chwyt. Można gorszy też na przykład w chwyt ten sposób robić. No. To w ogóle już rękę otwiera. No, samo. pokaż, W ten pokaż. sposób. jest. Aha. Ciężej jest wziąć, bo jest grubsze. A to widzę u pana to. Nie, tak nie zrobię, bo to trzeba podnieść. Wiesz, no jak to tak? Poczekaj, wiesz, jakoś w ogóle ręka nie chce pracować. No wiesz, tak by zdawało mi się, tak by chciało się, wiesz. Nie. Jakby na cieńszej rączce może by człowiek ryzykował, a tak no nie ma chwytu po prostu. Zabieramy. Idziemy dalej.
Panie Romku, mam też takie ciężary, stworzyłem z kół zamachowych, do tego drążki i zaciski, śruba, nie pamiętam jaka to jest, jakaś taka większa i można sobie po prostu wrzucić na tą rurkę. No. I jest hantelek. Tak, można sobie regulować, zależnie od tego możemy dyszkę, szóstkę, No tak. taki uniwersalny się robi bardzo wtedy. No tak, tak. Tutaj gwóźdź, żeby tego. No rozumiem. No. O, słabość. Nie śpiesz się? O, i zacisk fajnie możemy sobie No tak. regulować. Wytrzymały, bo ze śruby i z Tak, tak, dwóch tak. śrub. Tak. Oj, gwoździem No na zaciskamy. Jedno, No. drugie. I znowu mamy hantel No. regulowany. Jak chcemy, to możemy sobie jeszcze dychę No na przykład tak. i wtedy mamy No więcej. Taki uniwersalny taki. No tak. Też można powiedzieć, że wszystko własnej konstrukcji, bo i koło, i zacisk, i rurka. A jak jesteśmy w tematyce handli, to mam jeszcze taki No. z starć hamulcowych, z jakiegoś auta. Coś takiego stworzyłem. Tak. Taki trochę większy się wydaje, ale do trenowania w sam raz. No i koszt, no złom. To wszystko złom. No tak. Rurka i No tak. tutaj skręcone na tym po prostu. Tak, tak, tak. I tak samo. Tak. Są skręcone, można je rozłożyć. Skręciłem je śrubami. O, panie Romku. Wystarczy, panie Romku. No wiesz, już trochę chcę poćwiczyć. No. Tylko ja powiem wam, że trzeba ćwiczyć lżejszymi stopniowo. Bo od razu to nic to nie Można daje. się uszkodzić, można sobie coś To zrobić. znaczy nie uszkodzić się, tylko przesilasz się, wiesz, bo to trzeba takimi czwórkami, tam ewentualnie 8-10 kilo dość. Później 12, 16. Tak. To jest akurat fabryczny. Tu mam takie stare hantle, bodajże z 70 lat, 70 lata, 80 to są fabryczne. Hantle szwedzkie, Kassal. Również tu akurat na obrotowej rączce. No. W sensie pracują sobie te hantle, także Tak. No. coś takiego. To również jakaś taka kolejna część akcesoriów do wyciągów. To jest drążek do wyciągu górnego na przykład. Można sobie zaczepić, tam jest linka, bloczek, wiadomo, Ciężarek, i do tak. siebie. No, W ten sposób. U mnie widzisz, W ten sposób. U mnie, wiesz, przycinarka trenuje, wiesz, bloczki. Luźno. Czyli pan Romek ma tutaj wyciąg Tak, do treningu. Tu mam wyciąg, ale wiesz, bez tego to wiesz, jak ciężko było podnieść ten silnik? Nie No, do podniesienia. wyobrażam sobie. Bo bardzo długa dźwignia tam jest. Dobrze, idziemy dalej? Idziemy. Dobrze. To może byliśmy przy uchwycie, to jeszcze mam taki uchwyt, jeżeli chcemy robić wąski chwyt i takim chwytem, bo tam na drążku robiliśmy takim, tu mam taki i również do wyciągu na bloczku. Tak, można do siebie, Co, na klatkę piersiową? na plecy na przykład. To Na plecy, ściąganie do pleców i coś takiego wyspawałem. Aha. No Taki fajnie. o. Tu ta lina, o której panu No, tak. wspominałem, również na bloczku. Tak. Z jakiegoś takiego, nie wiem skąd ten sznur wziąłem, gdzieś znalazłem, chyba na jakimś złomie nawet. To wygląda mi jako ślina okrętowa. Tak, stara. okrętowa. Wydaje mi się, że okrętowa. No przecież są te na jeziorach, też są te jachty różne, no niektóre co mają bogate wyposażenie. I też do podciągania, no nie? Tak, że można z wyciągu właśnie z góry, o tutaj Aha, no. weźmie Tak. pan, i na triceps, w dół, I tak. o. Aha, na triceps, w dół, Tak, tak? o. Rozumiem, W ten no sposób, wiesz. No tak, ciężarek podwiesić tam przez bloczek i pojechał. Nie miałem takich plastikowych uchwytów, bo mają plastikowe, to wziąłem taki klocek No dębowy. fajnie zrobiłeś. Przewierciłem. No fajnie. Odbiera pan robotę? Odbieram. No to dobrze, idziemy dalej. I jeszcze mam taki pas, to akurat do zawieszania ciężarów w podciąganiu. Na przykład jak się podciągam i już mi brakuje, już mi za lekko, to sobie tam 20, 30, 40 kg na łańcuchu wieszam, tak jak o tu mieliśmy. No. I wtedy z tym się podciągasz. Tak, i wtedy z tym się podciągam. Aha, rozumiem. No tego czegoś takiego to nie widziałem. A to tak, myślę, do czego ten pas służy. To nie jest taki, żeby się ścisnąć, tylko... Bo myślałem, żeby się ścisnąć, ale czegoś tu brakuje, O, rozumiem. jakby pan miał gdzie, to No tak, jakiś drążek, no akurat tu nic takiego nie wisi. Aha. O, i w ten sposób. No człowiek wysportowany, tak, z ciężarkiem się podciąga. No, tak, O, i można sobie doczepić, jak tam mało. no tak, Nie zaczepiłem. tak, fajnie. To właśnie taki pas, żeby sobie tam zaczepić. No i wiadomo, musiałby być wytrzymały, bo czasami 50 doczepiam, nawet jak robię na raz. O, I dlatego musi być mocny. I tutaj pas z auta na wzmocnienie, no tak. żeby było jak przyczepić. I panie Romku, jeszcze No. różne typy obciążenia również chciałem panu pokazać, bo mogłoby się wydawać, talerz to talerz. No. Ale mamy różne. Mamy tak, obciążenie olimpijskie, to jest takie, które na zawodach, takich oficjalnych zawodach, tam gdzie dźwigacze dźwigają ciężary, to właśnie takie obciążenie. Elejko, szwedzkie, to są właśnie te talerze, akurat ten. Normalnie z certyfikatem, że na zawodach IPF approved.
No. Właśnie taki talerz, fabryka. No. Wyważony co do grama, 25,00. Aha, rozumiem. Bez jakichkolwiek odchyłów. To jest talerz starej produkcji, Polsport. Otwór, tu jest 50 mm, tu jest 55 na większą sztangę. 55 mm, odlew taki, trochę niedokładny. Ale to ta sztanga na końcach jest grubsza, a tu gdzie Tak. ciężarowi bierze jest cieńsza, bo to bardzo ciężko by było trzymać. Nie, to jest tylko tam, gdzie się zakłada ciężar. Rozumiem, tam ona jest Tu taka. 55 mm otwór i w gruncie rzeczy ten ciężar się różni tylko tym, że ma otwór 50 mm. Ten ma 55, ten ma 50. Aha. Takie ciężarki do zastosowań domowych, jak tam spadną na podłogę, to nie zniszczą, tylko że zniszczą siebie. Bo one są takie, że tutaj bo one są piachem wypełnione. Aha. I po prostu się z nich będzie sypać. A, jeszcze tego to nie widziałem. Piachem. I lepsza alternatywa do trenowania w domu takie, gumowe. No tak. One właśnie służą do treningu w domu, gdzieś tam można rzucić No, tak, i nic tak. się nie stanie. Bo wiadomo, ten spadnie żeliwny, Nie no, to tłucze, nie? to dziurę zrobi w podłodze. A tutaj może I mógłby dla sąsiadów na dół spaść. Mieszkanie. A no tutaj nie? na kant No deski może spaść i nic. Fajnie. I właśnie do tego sprzętu mimo wszystko brakowało mi wygiętej sztangi, Ja patrzyłem... którą pan Romek mi pomógł stworzyć. Także już mam komplet, panie Romku. Teraz już mi nic nie brakuje. No dziękuję, że mogę się do czegoś Już mogę trenować. Dla młodego ciężarowca. Na pewno będzie dobrze służyć, będzie ją widać na filmach. Panie Romku, tak te sprzęty zbieraliśmy, ale tu coś pan przeoczył, jeszcze coś takiego zostawiliśmy. Panie Romku, to jest ode mnie taki malutki podarunek, bo z racji tego, że moja siłownia się nazywa Zetoro i zawsze jak ktoś mnie odwiedza, dostaje taki ode mnie upominek. Można powiedzieć, że w jakimś stopniu pan mnie, nawet w dużym stopniu odwiedził, bo większość takiego sprzętu charakterystycznego dla Zetoro pan zobaczył. Nawet pan potrenował, dlatego jeszcze coś takiego dla pana. Tak, to jest tłok osygnowany, podpisany specjalnie dla pana. Także mam nadzieję, że gdzieś tam znajdzie swoje miejsce, jakieś tam gdzieś się go uda między tych... A pan się nazywa Zetoro? Michał z Zetoro, bo ta siłownia się tak nazywa. Siłownia Zetoro. Tak, Michał tak, z Zetoro, tak, rozumiem. i No dlatego. bardzo ładny tłok mosiężny. Czy? On jest wzorowany na mosiężny. Aha, wzorowany jest. Jest, duraluminium pomalowany jest. Tak, jest pomalowany na złoto. No bardzo ładnie. Dla złotego człowieka, także mam nadzieję, że bardzo. gdzieś tam będzie przypominał o tym naszym spotkaniu. Gdzieś postawię za szkłem, no ładny tłok oczywiście. No. Panie Romku, wystygło? Ale jeszcze troszkę jest, ale tak minimalnie. Tak. Tak wypaliło trawę. No to nic, będzie pamiątka, że tu sztanga była robiona. Panie Romku, no sztanga jest perfekt. Właśnie o to mi chodziło, przez co w ogóle. No. Po co mi taka sztanga? Jak będę wyciskał, będę mógł zejść zdecydowanie niżej. Nie będzie mi się, teraz mnie kurtka ogranicza, ale będę mógł, tak samo z wiosłowaniem, będę mógł zrobić aż tutaj, bo jakby sztanga była prosta, to bym mógł zrobić tylko dotąd. Aha, rozumiem. I to właśnie było do tego, żeby pogłębić ten zakres ruchu. W ten sposób. Mamy sztangę, sztanga wykonana przez nie byle kogo. Przez nie byle jakiego kowala. Kurczę, no tutaj dopatrzona na każdym calu, każdym milimetrze. Będziemy dźwigać, będziemy się przygotowywać do kolejnych zawodów. Pan Romek jest niesamowicie skromną osobą. Bardzo dziękuję panu, że mogłem w ogóle się z panem spotkać, spędzić ten czas. Trochę porozmawialiśmy, wiele cennych wskazówek przekazanych. No mnie też miło, że... Wiedzy, której ciężko by było zdobyć. Że młody sportowiec raczył tu przyjechać, aż gdzieś spod Zamościa, tak? Ze Szczebrzeszyna. To panie Romku, jeszcze raz bardzo miło mi uścisnąć tę dłoń i dziękuję. Ja również dziękuję, że młody sportowiec raczył mnie odwiedzić. Tu Był to dla mnie zaszczyt. z drugiego końca Polski. Spotkać taką osobę jak pan. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja Do również widzenia. dziękuję. Do widzenia. Zabieram i idę na trening. Szczęśliwej drogi. Z Do Panem widzenia. Bogiem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.